Jest poniedziałek. Wstawaj. Jest 6:30. Chciałoby się pospać więcej, ale nie mamy na to czasu. Wstajesz. Zmęczenie jest zbyt duże, żeby skupić się na drodze do pracy. Pijesz więcej kawy. Pomaga na moment. Kiedy wieczorem wracasz do domu, czujesz zmęczenie, ale gdy próbujesz zasnąć, organizm odmawia posłuszeństwa. Nie jest gotowy do snu i usypiasz dopiero koło północy. Jest wtorek. Środa. Czwartek. Piątek wieczór. Tak. Jesteś jedną z najbardziej wyczerpanych osób na świecie. Ale przynajmniej jest piątek, prawda? W sobotę wstajesz o 11:00. Życie jest piękne, ptaszki śpiewają, w niedzielę dzieje się dokładnie to samo, a ty w końcu zaczynasz oddychać pełną piersią. Dzieje się tak, dopóki nie zdajesz sobie sprawy z tego, że jutro jest poniedziałek. Ale co z tego? Przecież wystarczy się po prostu położyć odpowiednio wcześnie i wyspać, prawda? Jest poniedziałek, a ty próbując otworzyć zaspane oczy, zastanawiasz się, czy te męki kiedykolwiek się skończą. To, co jest jednak fascynujące, to, że w tym momencie twój organizm przechodzi przez w zasadzie to samo, co podczas wielogodzinnej podróży samolotem i przekroczenia wielu różnych stref czasowych, czyli stan znany jako jetlag. Ale przecież ty nigdzie nie podróżujesz. Dlaczego czujesz się tak, jakbyś nagle teleportowała się albo teleportował się do Nowego Jorku? Co się dzieje? Wrażenie wewnętrznej podróży między strefami czasowymi nie jest przypadkowe. Nasze ciało funkcjonuje według własnego biologicznego rytmu, który nie zawsze pokrywa się z godzinami aktywności narzuconymi przez społeczeństwo albo po prostu przez miejsce, w którym się znajdujemy. Tak zwany zegar biologiczny, czy też zegar okołodobowy, odpowiada za regulację snu, czuwania, przyjmowania posiłków i wielu innych procesów fizjologicznych w naszym ciele. Można o nim myśleć jak o prywatnym, wewnętrznym systemie odmierzającym czas naszego organizmu. Cykl pracy tego zegara trwa zwykle około 24 godzin, stąd nazywa się go zegarem okołodobowym i to właśnie z nim związany jest m.in. moment, w którym zaczynamy odczuwać senność, wahania ogólnego poziomu energii w ciągu dnia, zmiany temperatury ciała czy wahania w wydajności naszych zdolności umysłowych. To właśnie dzięki zegarowi biologicznemu, który generuje i utrzymuje okołodobowy rytm pracy organizmu, większość ludzi doświadcza w ciągu dnia przewidywalnych wahań aktywności, porannego rozruchu, popołudniowego spadku energii i stopniowo narastającej wieczornej senności. Ale zanim przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest Holy. Tak się składa, widzowie, że właśnie teraz miały premierę dwa nowe smaki Holy, czyli Blue Raspberry Hydration i Cola Koala Energy. Z jednej takiej puszki z konkretnym smakiem możecie sobie zrobić 50 porcji półlitrowych takiego napoju, czyli wychodzi wam średnio jakieś ponad 3 zł za jedną porcję. Holy to są różnego rodzaju napoje, bo mamy zarówno to, co trzymam teraz w ręce, czyli alternatywa dla napojów izotonicznych, to jest napój z elektrolitami, z witaminami, ale mamy też energetyki, czy takie po prostu mrożone herbaty. A i w ogóle jeszcze są milkshake. Wiecie, jak jest taka sztampowa fraza, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, to myślę, że do Holy to pasuje jak do żadnej innej marki. Jest tych smaków naprawdę bardzo dużo, niektóre z nich zupełnie mi nie podchodzą. Jest co najmniej kilka, które mógłbym pić w kółko i szczerze mówiąc myślę, że ten będzie kolejnym takim, bo już wczoraj, jak piłem to pierwszy raz, to wypiłem tego naprawdę bardzo dużo. Zachęcam was, żebyście sobie zamówili Starter Deluxe, tam macie ponad 20 różnych smaków do przetestowania, a dopóki trwa promocja, dostajecie też 10 próbek jednego z nowych smaków gratis. Bardzo was zapraszam, żebyście sprawdzili w opisie mój link, dostaniecie minus 10% do swojego zamówienia Holy i dziękuję bardzo za uwagę. Wracamy do materiału. Nasz zegar biologiczny działa jak taki stary zegar dziadka, który trzeba co jakiś czas nastawić. Nie działa on całkowicie samodzielnie, bo gdyby tak było, to stopniowo, powoli rozmijałby się, desynchronizował z tym, co obserwujemy na zewnątrz, czyli z prawdziwym cyklem dnia i nocy. Zamiast tego, co jakiś czas nasz wewnętrzny zegar po prostu się kalibruje. Robi to za pomocą bodźców dochodzących z zewnątrz, a bodźce, które są w stanie nastawić nasz zegar wewnętrzny, w chronobiologii, czyli nauce zajmującej się badaniem rytmów biologicznych, nazywamy dawcami czasu. To termin, który powstał w połowie XX wieku. Naukowcy zaczęli się wtedy zastanawiać nad pytaniem, które wcześniej wydawało się banalne. Skąd właściwie organizm wie, kiedy jest dzień, a kiedy noc? Czy rytm snu i czuwania jest tylko i wyłącznie reakcją na światło i ciemność?
A może w naszym ciele istnieje mechanizm odmierzający czas, niezależnie od tego, co dzieje się w środowisku? Jednym z badaczy, którzy postanowili odpowiedzieć na to pytanie, był niemiecki fizjolog Jürgen Aschoff, dziś często nazywany jednym z ojców chronobiologii. Wykazał on, że chociaż rytm okołodobowy jest generowany przez zegar biologiczny wewnątrz organizmu, jego dokładne ustawienie i działanie zależy od sygnałów docierających ze środowiska. Nazwa, którą nadał takiemu sygnałowi, to Zeitgeber, czyli w dosłownym tłumaczeniu właśnie dawca czasu. Badania, które zaczął przeprowadzać Aschoff, były inspirowane przez wcześniejsze prace biologa opisującego rytmy biologiczne roślin Erwina Buninga, który już w latach 30. zasugerował istnienie w organizmach własnych wewnętrznych zegarów. Aschoff i jego współpracownicy postanowili więc sprawdzić, czy taki mechanizm istnieje również u nas, u ludzi. Aby to zrobić, musieli stworzyć warunki, w których uczestnicy eksperymentu zostaliby całkowicie odcięci od naturalnych wskazówek ze środowiska, które mówiłyby im, jaki właściwie jest czas, jaka jest godzina, jaki jest dzień. W 1964 roku powstało niezwykłe laboratorium badawcze, podziemny kompleks pomieszczeń, który szybko zyskał przydomek bunkra. Nie było tam okien, zegarów, ani żadnych sygnałów pozwalających określić porę dnia. Ochotnicy spędzali w tym miejscu tygodnie, a czasem nawet miesiące. Żyli według własnego rytmu. Mogli spać, jeść i pracować wtedy, kiedy chcieli, nie wiedząc, która jest właściwie godzina. Bunkier był całkowicie odizolowany od świata zewnętrznego. Komunikacja odbywała się jedynie przez specjalny system podwójnych drzwi. Badacze zostawiali tam jedzenie albo materiały badawcze, a uczestnik mógł zostawić próbki biologiczne. Kontakt z naukowcami był minimalny. Uczestnicy mogli się z nimi komunikować jedynie listownie. Badacze monitorowali w tym czasie wiele parametrów fizjologicznych, momenty zasypiania i budzenia się, poziom aktywności, zmiany temperatury ciała, skład i ilość wydalanego moczu, a także percepcję czasu. Uczestnicy mieli naciskać przycisk co godzinę oraz minutę po upływie godziny według własnego odczucia czasu. Najważniejszy wniosek z eksperymentu był zaskakująco prosty, ale przełomowy. Ludzie posiadają własny, wewnętrzny zegar biologiczny. Mimo kompletnej izolacji od świata zewnętrznego, uczestnicy eksperymentu nadal funkcjonowali w rytmie snu i czuwania. I był to rytm regularny. To pokazywało, że rytm dobowy naszego organizmu nie opiera się tylko i wyłącznie na prostych reakcjach na wschód i zachód słońca, bo tego nie dało się w tym eksperymencie zaobserwować. Zamiast tego musi być coś w środku nas, jakiś wewnętrzny mechanizm biologiczny, który zarządza czasem. Co więcej, rytm ten nie wynosił dokładnie 24 godzin. U wielu uczestników wynosił około 24,5-25 godzin, co oznaczało, że moment zasypiania i budzenia się każdego dnia przesuwał się nieco później, a dopiero sygnały pochodzące ze środowiska, przede wszystkim światło dzienne, pozwalałyby organizmowi nastawiać rytm i utrzymywać go w synchronizacji z rzeczywistą dobą. Dzięki eksperymentom z bunkra naukowcy mogli po raz pierwszy zobaczyć, jak zachowuje się ludzki zegar biologiczny wtedy, gdy zostanie całkowicie odłączony od świata zewnętrznego. Okazało się, że nawet w absolutnej ciszy czasowej organizm nadal wie, kiedy spać, kiedy się budzić, kiedy być aktywnym, choć jego własna doba okazuje się nieco dłuższa niż ta wywołana ruchem obrotowym Ziemi, którą mierzymy zegarkami. Ale ich prace pokazały też coś znacznie ważniejszego. Uświadomiły nas, że nasze poczucie czasu nie jest wyłącznie konstruktem społecznym opartym na zegarach czy kalendarzach. W pewnym sensie każdy z nas nosi w sobie własny zegar, subtelny mechanizm biologiczny, który każdego dnia próbuje zsynchronizować się ze światem zewnętrznym. Odkrycia zespołu Aschoffa pomogły również lepiej zrozumieć zjawisko, które wielu ludzi zna z własnego doświadczenia, czyli uczucie dezorientacji i zmęczenia pojawiające się po długiej podróży samolotem przez kilka stref czasowych. Termin jetlag pojawił się dopiero w latach 60., kiedy to rozwój lotnictwa odrzutowego umożliwił szybkie podróże między kontynentami, chociaż to zjawisko było też obserwowane wcześniej. Jednym z pierwszych znanych opisów takich doświadczeń jest relacja amerykańskiego pilota Wiley Posta oraz jego nawigatora Harolda Gattiego, którzy w 1931 roku odbyli lot dookoła świata w rekordowym czasie 8 dni.
W swojej książce Around the World in 8 Days Post opisywał zmęczenie, problemy ze snem oraz trudności z adaptacją do nowych pór dnia pojawiające się podczas kolejnych etapów podróży. Chociaż nie używał oczywiście pojęcia jetlag, jego relacje są dziś często przywoływane jako jedne z pierwszych świadectw tego zjawiska. Wraz z rozwojem lotnictwa podobne obserwacje pojawiały się coraz częściej. Piloci wykonujący wielogodzinne loty transoceaniczne zauważali, że po przekroczeniu kilku stref czasowych ich organizm reaguje w sposób trudny do wyjaśnienia. Senność pojawiała się w środku dnia, nocą trudno było zasnąć. Niektórzy opisywali również zaburzenia apetytu, rozdrażnienie albo spadek koncentracji. Wówczas zjawiska te tłumaczono głównie zmęczeniem, stresem czy fizycznym wysiłkiem związanym z długotrwałym lotem. Wraz z pojawieniem się w latach 50. i 60. samolotów odrzutowych problem ten stał się jeszcze bardziej widoczny. Żmudne podróże z Europy do Ameryki zmieniły się w ekspresowy kilkugodzinny lot, nie dający organizmowi możliwości stopniowego przystosowywania się do zmiany pory i rytmu dnia. W tym okresie w prasie amerykańskiej pojawiło się określenie jetlag, dosłownie oznaczające zmęczenie po locie odrzutowym. Termin szybko się przyjął i do dzisiaj opisuje charakterystyczny zestaw objawów, które wynikają z nagłego przesunięcia biologicznego zegara. Kiedy człowiek bardzo szybko przemieszcza się między strefami czasowymi, jego wewnętrzny zegar nadal działa według czasu obowiązującego w miejscu wylotu, podczas gdy otaczające go środowisko funkcjonuje już według zupełnie innego cyklu dnia i nocy. Z perspektywy chronobiologii, jetlag to nic innego jak konflikt pomiędzy wewnętrznym zegarem organizmu a czasem zewnętrznym. Nasz zegar okołodobowy potrzebuje kilku dni, żeby dostosować się do nowego cyklu dnia i nocy. W tym czasie organizm działa niejako w dwóch różnych strefach czasowych jednocześnie. Mózg może uważać, że jest środek nocy, podczas gdy lokalny czas wskazuje już środek dnia. Ale co ma wspólnego bunkier i samoloty ze wstawaniem do pracy o 6 rano? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się do wspomnianych już dawców czasu, czyli sygnałów ze środowiska, które są w stanie nastawić ten nasz wewnętrzny zegar biologiczny. Najsilniejszym i najważniejszym tego typu sygnałem jest światło. Kiedy rano światło dociera do naszych oczu, jest to sygnał dla organizmu, że zaczyna się dzień. Możemy na to jakoś zareagować, ale nie chodzi tutaj tylko o widzenie tego światła. W siatkówce oka znajdują się specjalne komórki wrażliwe na natężenie światła, szczególnie światła niebieskiego, które wysyłają sygnał do części mózgu odpowiedzialnej za kontrolę rytmu dobowego. Pod wpływem porannych promieni słonecznych stopniowo spada w naszym ciele produkcja i wydzielanie melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za uczucie senności. Organizm przechodzi w tryb czuwania, temperatura ciała powoli rośnie, metabolizm przyspiesza, układ hormonalny zwiększa produkcję substancji wspierających aktywność i koncentrację. Wieczorem z kolei mechanizm działa w przeciwną stronę. Kiedy natężenie światła spada, mózg zaczyna otrzymywać sygnał, że dzień dobiega końca. Produkcja melatoniny stopniowo wzrasta, temperatura ciała obniża się, organizm zaczyna przechodzić w tryb regeneracji. W naturalnych warunkach ten proces był ściśle powiązany z zachodem słońca. Nasi przodkowie zasypiali wkrótce po zapadnięciu zmroku. Problem zaczyna się wtedy, kiedy sygnały płynące z zewnątrz nie zgadzają się z tym, co myśli nasz biologiczny zegar. Wróćmy więc do poniedziałkowego poranka. Wasz organizm nie zna kalendarza, nie zna planu pracy. Kiedy więc budzik wyrywa was ze snu o 6:30, tak naprawdę ciało nie myśli, że jest poranek. Wręcz przeciwnie, dla wielu osób może myśleć, że jest środek nocy. Nic dziwnego więc, że ktoś może czuć się tak, jakby budzik wyrwał go ze snu w środku nocy, bo dla organizmu dokładnie to się wydarzyło. Wstawanie wcześniej nie zawsze oznacza po prostu krótszy sen. Dla niektórych osób oznacza to funkcjonowanie w czasie, w którym organizm nadal próbuje spać. Stąd uczucie ciężkich powiek, spowolnione myślenie, czy potrzeba kilku filiżanek kawy, zanim poczujecie, że naprawdę się obudziliście. W tym sensie poniedziałkowy poranek może przypominać doświadczenie podróżnika, który właśnie wylądował w nowej strefie czasowej. Jego ciało nadal działa według innego rytmu niż otaczający go świat. W idealnych warunkach nasz biologiczny zegar byłby zsynchronizowany z naturalnym cyklem dnia i nocy.
Jednak współczesne życie rzadko pozwala na taką zgodność. Nasz organizm dostaje częściej sprzeczne sygnały. Sztuczne oświetlenie, ekrany telefonów i komputerów oraz aktywność późno w nocy sprawiają, że mózg wciąż odbiera światło jako znak, że dzień jeszcze się nie skończył. W rezultacie produkcja melatoniny opóźnia się. Moment, w którym organizm naprawdę jest gotowy do snu, przesuwa się coraz później. To właśnie dlatego po wieczorze spędzonym przed ekranem często zasypiamy później niż planowaliśmy, nawet jeśli następnego dnia musimy wstać bardzo wcześnie. Wróćmy jeszcze na chwilę do bunkra. Eksperymenty prowadzone przez Ashofa i jego zespół pokazały coś więcej niż samo istnienie wewnętrznego zegara. Okazało się, że nawet gdy odbierzemy człowiekowi wszystkie zewnętrzne sygnały czasu, czyli światło, zegary, informacje o porze dnia, jego organizm nadal działa w rytmie dobowym. Co więcej, ten rytm nie jest identyczny u wszystkich. Ludzie różnią się momentem, w którym ich biologiczny zegar ustawia dzień i noc. To znaczy, że jedna osoba naturalnie zasypia wcześniej i wcześniej się budzi, a inna dopiero późnym wieczorem odczuwa senność i rano potrzebuje znacznie więcej czasu, aby się rozkręcić. Te różnice określa się mianem chronotypów. Najprościej mówiąc, chronotyp to taki indywidualny profil czasowy naszego organizmu, który określa, o jakiej porze dnia jesteśmy najbardziej aktywni, kiedy osiągamy szczyt aktywności i kiedy czujemy się zmęczeni i po prostu idziemy spać. To nie jest kwestia dyscypliny, przyzwyczajenia czy czegoś takiego. Jest to kwestia naszego wewnętrznego mechanizmu biologicznego oraz tego, jak bardzo jest on zsynchronizowany lub nie z tymi zewnętrznymi bodźcami, dawcami czasu. Co więcej, występowanie określonych chronotypów ma solidne biologiczne podstawy. W jego kształtowaniu dużą rolę odgrywają geny regulujące działanie zegara okołodobowego. To właśnie dlatego niektórzy z nas od dzieciństwa są rannymi ptaszkami, a inni, niezależnie od prób zmiany, pozostają nocnymi markami. Preferencja poranna albo wieczorna jest częściowo zapisana w DNA, podobnie jak kolor oczu albo wzrost. Osoby o chronotypie porannym, często nazywane skowronkami, naturalnie budzą się wcześnie, najwięcej energii mają w pierwszej części dnia, a wieczorem szybko odczuwają senność. Ich organizm wcześniej wchodzi w tryb regeneracji, wcześniej też kończy nocny odpoczynek. Z kolei osoby o chronotypie wieczornym, sowy, funkcjonują najlepiej później w ciągu dnia. Ich poziom czujności i kreatywności często rośnie wieczorem, zasypiają później, a poranne godziny bywają dla nich najtrudniejszym momentem do pełnej aktywności. Większość ludzi znajduje się pomiędzy tymi skrajnościami. Chronotyp tworzy raczej spektrum niż sztywny podział. Jednak różnice w rytmie okołodobowym pomiędzy poszczególnymi osobami mogą sięgać nawet kilku godzin. To oznacza, że dla jednej osoby 6 rano może być naturalnym początkiem dnia, a dla innej biologicznym środkiem nocy. Badania nad chronotypami rozwijane m.in. przez zespół Thiela Ronneberga pokazały, że różnice te mają ogromne znaczenie w kontekście współczesnego życia. Kiedy godziny pracy i szkoły są ustalone jednakowo dla wszystkich, niezależnie od indywidualnego rytmu biologicznego, pojawia się napięcie między tym, co chce zegar organizmu, a tym, czego wymaga od nas społeczeństwo. I właśnie w tym miejscu chronotyp przestaje być jedynie ciekawostką biologiczną. Staje się kluczem do zrozumienia, dlaczego jedni z nas bez problemu funkcjonują o świcie, a inni przez większość życia próbują dostosować swoje ciało do godzin, które nie są zgodne z ich wewnętrznym rytmem. A jeśli zegar biologiczny ma swoją własną godzinę, pytanie brzmi, co się dzieje, gdy świat wokół nas odmierza czas inaczej? Zderzenie chronotypów z wymaganiami społecznymi stało się przedmiotem badań zespołu Ronneberga. Na początku lat 2000 na Uniwersytecie w Monachium naukowcy prowadzili szeroko zakrojone badania populacyjne nad snem oraz nad rytmem okołodobowym. W ramach projektu badawczego wykorzystano specjalny kwestionariusz, który pozwalał określić naturalne preferencje snu tysięcy ludzi z różnych krajów. Analiza tych danych ujawniła bardzo charakterystyczny wzorzec. W dni robocze większość ludzi wstaje wcześniej niż wynikałoby to z ich biologicznego rytmu, ponieważ wymaga tego szkoła albo praca. W weekend natomiast śpią dłużej i kładą się spać później, nadrabiając nagromadzony w tygodniu deficyt snu. W efekcie organizm funkcjonuje według 2 różnych czasów: czasu społecznego w dni robocze oraz czasu biologicznego w dni wolne.
Runberg zauważył, że różnica między tymi dwoma harmonogramami przypomina w pewnym sensie doświadczenie podróży między strefami czasowymi. W obu przypadkach zegar biologiczny organizmu nie jest zsynchronizowany z rytmem otoczenia. Z tego powodu zaproponował nazwę social jetlag, czyli jetlag społeczny. Badania pokazują, że społeczny jetlag jest zjawiskiem bardzo powszechnym. W wielu krajach nawet połowa dorosłych doświadcza co najmniej godziny różnicy między rytmem biologicznym a społecznym, a u nastolatków odsetek ten może przekraczać 50%. Średnia różnica w populacjach wynosi zazwyczaj od 30 minut do ponad godziny, chociaż u części osób sięga 2 albo więcej godzin. Co istotne, współczesny świat ma wyraźną tendencję do organizowania dnia wokół wczesnych godzin porannych. Szkoły zaczynają się rano, praca często również. Oznacza to, że system społeczny jest w dużej mierze ustawiony na poranny tryb funkcjonowania. Szczególnie wrażliwe na społeczny jetlag są więc osoby o chronotypie wieczornym. To właśnie one najczęściej doświadczają stałego konfliktu między swoim biologicznym rytmem a wczesnymi godzinami rozpoczęcia pracy albo szkoły. Ich organizm naturalnie preferuje późniejsze zasypianie i późniejsze budzenie się, dlatego poranne obowiązki oznaczają dla nich funkcjonowanie w czasie, który biologicznie odpowiada jeszcze nocnej fazie rytmu dobowego. W efekcie różnica między czasem biologicznym a społecznym jest u tych osób zazwyczaj największa. W poniedziałek rano biologiczny zegar nadal funkcjonuje według weekendowego czasu, a dopiero w kolejnych dniach stopniowo dostosowuje się do wcześniejszych pobudek. Gdy jednak nadchodzi weekend i znów pozwalamy sobie spać dłużej, cały proces zaczyna się od nowa. Jeżeli więc każdy tydzień jest jak miniaturowa podróż przez różne strefy czasowe, a później każdy weekend jest jak podróż z powrotem, to oznacza to, że nigdy w pełni nie jesteśmy w stanie zsynchronizować naszego wewnętrznego zegara z tym, co dzieje się wokół nas. I właśnie dlatego nigdy się nie wyśpimy. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się.